Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem krótko o dwóch ciekawych rozwiązaniach mało znanej w Polsce marki KS Tools. KS Tools to niemiecka firma, która chwali się innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie narzędzi. W odróżnieniu jednak do marek takich jak HZ, którego komplet narzędziowy niedawno recenzowałem, a który ma swoje fabryki w Niemczech, czy Wery, która swoje narzędzia wytwarza w Czechach, KS Tools w oficjalnych materiałach przedstawia się jako dostawca narzędzi, a nie ich producent, nie chwaląc się skąd pochodzą ich sprzęty. Zamiast tego znajdziemy informacje o zapleczu administracyjnym, logistycznym i magazynowym. I rzeczywiście, w mojej opinii, już na pierwszy rzut oka ich sprzęty odbiegają od narzędzi topowych marek, co i nie oznacza, że są złe. A na pewno niektóre z nich są ciekawe i dwóm takim interesującym według mnie narzędziom poświęcę ten krótki materiał. Pierwszym z nich będzie klucz nasadowy, a drugim krótko już zaprezentowany na tym kanale wkrętak. Zacznijmy od klucza nasadowego. Szpienia z grzechotką do nasadek 1/4 cala. Ma on długość około 17 cm, z czego 8 cm to rękojeść. Ta ma średnicę około 3 cm i wykonana jest z dwóch materiałów. Czerwony to twardszy plastik, czarny to prawdopodobnie guma, ale wydaje się ona też względnie twarda. Reszta konstrukcji jest metalowa. Narzędzie to ma dwie wyróżniające je funkcje. Po pierwsze, możemy zmienić ustawienie rękojeści względem osi narzędzia. Wystarczy wcisnąć boczny przycisk i obrócić rękojeść. Uzyskamy wówczas uchwyt typu T. Jak wspomniałem przy okazji wkrętaków, jest to bardzo wygodna pozycja do pokręcania. Jednak aby to było możliwe, rękojeść po jednej stronie musi mieć odpowiednie wycięcie i to już może wpływać na komfort uchwytu w pozycji na wprost, choć mnie jakoś przesadnie nie przeszkadza. Druga wyróżniająca tę grzechotkę funkcjonalność polega na tym, że można zmienić kąt pochylenia głowicy względem osi narzędzia. Aby to zrobić, należy użyć pokrętła znajdującego się pod głowicą. Stosowne piktogramy wskazują, w jaki sposób zwolnić blokadę i w jaki sposób nałożyć ją z powrotem. Na czarnym, metalowym, ryflowanym pokrętle znajduje się srebrny kwadratowy element. Z jednej strony dzięki niemu wygodnie jest kciukiem kręcić tym pokrętłem, z drugiej strony jest to swego rodzaju wskaźnik, czy głowica jest zablokowana. W skrócie, użytkowanie tego pokrętła można opisać następująco. Zakładając, że ustawiliśmy rękojeść napisem z nazwą marki ku górze, kręcąc do siebie blokujemy głowicę, kręcąc do przodu odblokowujemy. Sama głowica obraca się w zakresie około plus minus 135 stopni w stosunku do położenia na wprost. Jednak z nasadką możemy osiągać przechył plus minus 90 stopni. Obracając głowicę co 15 stopni słyszymy kliknięcie i to oznacza, że w tej pozycji możemy ją zablokować. Skok grzechotki wynosi 5 stopni. Nie możemy jej zablokować, a jedynie zmienić kierunek pracy. Do tego celu wykorzystujemy czarne pokrętło na głowicy po drugiej stronie zabieraka. Niestety w trakcie tej czynności musimy też przytrzymać zabierak. Ponadto, jeśli głowica ustawiona jest na wprost, to użycie tego pokrętła jest praktycznie niemożliwe. Podobnie jak srebrnego przycisku znajdującego się na jego środku, który służy do wypychania nasadek. Grzechotka nie jest duża, raczej typowa jak na wariant z zabierakiem 1/4 cala i waży około 165 gramów. Producent deklaruje, że powinna wytrzymać moment do 60 Nm przy dokręcaniu. Wydaje się być to bardzo podobne rozwiązanie do Wery Cyclops Speed, którą także prezentowałem na tym kanale. Jednak poza zmienną geometrią rękojeści i większą liczbą pozycji pośrednich głowicy jest od niej gorsza pod każdym względem. Mniej przyjemna rękojeść, gorszy sposób blokowania obrotu głowicy, choć na pozór identyczny, to jednak gorzej wykonany sposób przyłączania kierunku pracy grzechotki, brak swobodnego kołnierza na trzpieniu do asekuracji drugą ręką w trakcie pokręcania, a przy tym wszystkim porównywalna cena. Jeśli jednak zależy nam na możliwości korzystania z T-kształtnego uchwytu, to możemy rozważyć wybór KS Tools. Drugim narzędziem od KS Tools, na które chciałem zwrócić uwagę, jest widoczny wkrętak. Ma on około 14 cm długości, z czego 11,5 stanowi rękojeść. Ta w najgrubszym miejscu ma około 4 cm średnicy. Całość waży około 190 gramów. Rękojeść, nie licząc dwóch metalowych wstawek z logo firmy, praktycznie w całości jest pokryta czarną, raczej miękką gumą. Można mieć obawę, że dosyć łatwo się ona będzie ścierać przy dłuższej pracy. Jednak bardzo dobrze zapobiega poślizgowi dłoni. Po jednej stronie przy logo marki znajdujemy przycisk, który pozwala nam zmieniać geometrię uchwytu.
Funkcjonalność ta, podobnie jak w przypadku grzechotki, spowodowała konieczność wycięcia w samej rękojeści, które tym razem według mnie jest bardziej odczuwalne, kiedy pracujemy wkrętakiem w pozycji na wprost. Mam również zastrzeżenia co do wygody użytkowania tego wkrętaka, pokręcając tylko opuszkami palców. Wciskając przycisk możemy otworzyć i obrócić trzpień wkrętaka, ustawiając go w pozycji pod kątem 45 lub 90 stopni. W tym pierwszym przypadku zyskujemy tzw. uchwyt pistoletowy. Co prawda przednia część rękojeści delikatnie wystaje nad miejscem zgięcia, ale to raczej nie powinno stanowić problemu. Gorzej, że dolnej części rękojeści, przeznaczonej w tym przypadku na chwyt, jest moim zdaniem ciut za mało. Jest to około 5-6 cm. Gdy maksymalnie pochylimy trzpień, wówczas otrzymujemy tzw. uchwyt typu T. Ten oceniany jest jako najbardziej ergonomiczny w trakcie pokręcania. Po każdej ze stron trzpienia mamy wówczas po 4,5 cm miejsca na chwyt, a długość wkrętaka w osi trzpienia to około 10 cm. Dla takiej pozycji uchwytu mamy też swobodny dostęp do ustawień grzechotki. Odpowiednio kręcąc pierścieniem możemy albo zmieniać kierunek, albo blokować ten mechanizm. Bieżące ustawienie sygnalizuje nam czarna kropka wskazująca na odpowiedni piktogram. Skok grzechotki wkrętaka wynosi 15 stopni. Niestety w innych pozycjach rękojeści odczytanie ustawienia grzechotki, jak i zmiana jest bardzo utrudniona. Dobrze jednak, że mechanizm działa niezależnie od pozycji rękojeści. Gniazdo bitów ma tradycyjny kształt i rozmiar, posiada też mechaniczną blokadę. Jeśli wsuwamy końcówkę, to musimy najpierw pociągnąć kołnierz w górę, co utrudnia założenie bitu jedną ręką. Z kolei przy wyciąganiu końcówki, po pociągnięciu kołnierza zostanie ona samoczynnie wypchnięta. Kołnierz obraca się swobodnie, więc możemy go użyć do stabilizacji wkrętaka drugą ręką w trakcie pokręcania. Ostatnim elementem wkrętaka, na który warto zwrócić uwagę, jest magazynek znajdujący się w tylnej części rękojeści. Pod odkręcaną plastikową nakrętką znajduje się 5 gniazd na 5 krótkich bitów. W zestawie z wkrętakiem znajdziemy 3 końcówki płaskie o różnych rozmiarach i 3 końcówki pH również o różnych rozmiarach. Tym razem mamy kompletny wkrętak, który ma chyba wszystkie funkcjonalności, jakie nam potrzeba. Ma kilka słabszych stron, na przykład mi niezbyt dobrze leży w ręku uchwyt, zwłaszcza w pozycji pistoletowej. Grzechotkę też źle się mi obsługuje w pozycji rękojeści innej niż typu T. Niemniej jednak całościowo bardzo pozytywnie oceniam ten sprzęt. Podsumowując, prezentowanych narzędzi KS Tools oba wydają się ciekawe. Jednak tylko drugie z nich, czyli wkrętak, mogę polecić przy zastrzeżeniach, o których wspomniałem. Klucz, cóż, według mnie wymaga dopracowania.